nie róbcie tego w domu. Zza kamery poprawia mnie Kasia. A teraz przez kanał wpław. Ciekawe. I dotarliśmy dzisiaj do pałacu w Sztynorcie. Pałac Heinricha von Lendorfa. Dosyć ciekawe miejsce pod względem historycznym, bo w momencie, kiedy padła decyzja, że w Kętrzynie, niedaleko stąd, ma powstać kwatera główna Hitlera, tutaj lewe skrzydło, widoczne właśnie za mną, zostało skonfiskowane i zajął je na swój punkt dowodzenia niejaki pan Ribbentrop. A w prawym skrzydle mieszkał Heinrich von Lendorf wraz z rodziną, ponieważ miał dosyć dobre relacje ze znanym chyba pułkownikiem von Stauffenbergiem, więc w drugim skrzydle planowano zamach na Hitlera, a tu mieszkał Ribbentrop. Ciekawe. Jeżeli uda się Wam tutaj dotrzeć, to patrząc od przodu, na końcu prawego skrzydła jest punkt informacyjny. Tam jest dostępne tak naprawdę tylko jedno pomieszczenie, ale możecie się dowiedzieć szczegółów dotyczących dosyć ciekawej historii samego zamku i jego właścicieli, jego mieszkańców, pałacu. Tak, tutaj zza kamery poprawia mnie Kasia, która jest zaraz za mną, widoczna. Więc słusznie to jest pałac, a nie zamek, więc możecie dowiedzieć się wszystkiego. Zamek i znowuż pałac jest w tej chwili w rękach Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony czy Odbudowy Zabytków i w tej chwili po prostu zbierają. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas, za parę lat rzeczywiście ten dosyć ciekawy obiekt zostanie w pełni odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. A w tej chwili doszliśmy sobie do kamienia pamiątkowego, właśnie poświęconego pamięci Henryka hrabiego Lendorfa, ostatniego dziedzica Sztynortu, który zaraz po nieudanym zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu został pojmany i Trybunał Ludowy wydał na niego wyrok śmierci. Dzień później został stracony. I moi drodzy, dzisiaj odcinek, który zwykle filmy takie troszeczkę pokazujące trochę takie niefajne rzeczy opatrzone są tekstem nie róbcie tego w domu. No to nie ufajcie wujkowi Google i mapom Google. Jak chcielibyście dotrzeć do grobu rodziny Lendorfów, miejsce polecane przez lokalesów, przez ludzi stąd, ale jak widać wujek Google prowadził nas taką fantastyczną drogą. Dobrze, że mamy samochód, który jest w stanie podołać tej drodze. Nie chodzi o błoto, nie chodzi o jakieś tam inne historie, tylko chodzi o prześwit, ponieważ tutaj niestety są takie skoczki, takie doły, że normalną osobówką podejrzewam, że byłby poważny problem. Moglibyście po prostu zawisnąć. Jak widać, droga, którą polecił wujek Google, wygląda w ten sposób. I co ciekawego, na końcu tej drogi dojeżdżamy do kanału Sztynorskiego i wujek Google mówi: no, a teraz przez kanał wpław i jesteście 50 metrów od miejsca docelowego. Więc ani pieszo, ani samochodem raczej kanału Sztynorskiego nam się, że tak powiem, no nie chcieliśmy go pokonywać, dlatego w tej chwili wracamy, ale mam nadzieję, że do kaplicy Lendorfów uda nam się dotrzeć. Tylko naokoło jeziorka, a to jest parę kilometrów. Na razie. Tym razem udało nam się dotrzeć do mauzoleum Lendorfów. Mauzoleum, wokół którego również znajduje się niewielki cmentarz. Powiem w ten sposób: jeżeli chcielibyście się tu wybrać samochodem, to najpierw sprawdźcie, czy padało. Osoby tutaj stąd mówiły, że jeżeli pada, to trzeba często
wzywać ciągnik, żeby samochody powyciągać. Więc samochodem po opadach nie radzę, rowerem spokojnie można próbować. Jest droga, no powiedzmy trochę dziurawa, trochę nierówna, ale da się dojechać. No i teraz znajduję się właśnie pod bramą do mauzoleum, które widoczne jest tuż za mną. Za chwilę pokażę trochę więcej, jak to wygląda z bliska. Niestety jest wszystko pozamykane, nie da się wejść do środka, nie da się zajrzeć. Gdzieś w internecie krążą nawet zdjęcia z wnętrza. Nam niestety nie dane było, żeby zajrzeć do środka. Co ciekawe, dosyć ciekawej treści są te tablice, które są na wejściach. Zaraz wszystko zobaczycie.